Dobra, to możemy zaczynać. Czy ja mogę patrzeć tam? Możesz, tak. Albo tam? Tak. Okay. Będzie dobrze. Zabójcze nagranie. Skąd pomysł na taki film? Tego miało nie być. Ale jest. Zabójcze nagranie. Film pojawił się w naszych głowach 2 lata temu. Od takiego przejęzyczenia siedzieliśmy. To jeszcze raz. Skąd pomysł na taką historię, zabójcze nagranie? Czyli chwila. Przecież popatrzyłem na twoją koszulkę i przecież mam rozmawiać o średnim trawie. Kurczę. Dobrze, przepraszam. Po prostu reklama. To było celowe. Reklama wizualna. Tak. Okej. Ślepy traf. Tak jest, ślepy traf. Skąd pomysł na taką historię? Kuba przygotował taką historię o Tobiaszu, biblijna opowieść o człowieku, który miał jakieś tam problemy z wiarą. Jakoś ta opowieść tak ewoluowała. Uwspółcześniliśmy ją do gangsterskich filmów, tego typu klimaty a la Pulp Fiction czy Prawdziwy romans. I na etapie kolejnych przeróbek fabuły pojawił się nagle w filmie Chuck Norris jako taki bohater, mentor, idol, człowiek o pewnych takich zdolnościach wniknięcia w duszę i oddzielenia dobra od zła. I film ten miał być takim moralitetem w czasie kryzysu gospodarczego, gdzie główny bohater, ślepy, taką ma ksywkę, on ma jakieś tam problemy z ogarnięciem się w firmie, gdzie pracuje. Ta firma to oczywiście taka lewa firma, ma takiego szefa gangstera, no i takie ma wątpliwości, czy on by chciał dalej to robić, to czym się zajmuje, a jest takim hitmanem, czy lepiej jednak wrócić na taką prawą drogę, w czym ma ułatwić mu Chuck ten wybór. Chuck Norris. Jak to się stało, że go obsadziliście w filmie i czy to nie było niego pisane, czy to jest zbieg okoliczności? Chuck Norris pojawił się w filmie jakoś tak przypadkiem. Początkowo w fabule mieliśmy jako takiego ducha zmarłego kasjera, jednego z bohaterów filmów, ostatnią ofiarę naszego bohatera ślepego. Kasjer nawiedzał go w takich koszmarach sennych, był jego takim sumieniem. I na etapie kolejnych poprawek chcieliśmy tę historię bardziej podkreślić pod popkulturę, taki wątek zrobić bardziej wyrazisty. A ponieważ podobał nam się motyw z Prawdziwego romansu, gdzie był Elvis Presley takim duchem głównego bohatera, jakoś tak nam się skojarzyło, przecież mamy Chucka Norrisa w naszym kraju. Czemu by jego nie zaprosić do filmu? I tak telefon, zgodził się, okej, dobra. Wzięliśmy jakieś takie dowcipy o Chucku, jakieś mądrości indiańskie, zaadaptowaliśmy fabułę pod kątem Chucka Norrisa i nagle on wyrósł na takiego głównego bohatera filmu i dlatego też widzimy jego wizerunek na plakacie filmu. To on jest tym takim katalizatorem wydarzeń. Proszę, cześć. Musimy ruch tutaj Dobrze. Ty wykorzystujesz media, Facebooka, internet do promocji siebie, swoich filmów, swojej produkcji. Chuck Norris jak najbardziej wpisuje się w to takie... No, to jest fajny strzał. Tym można po prostu zainteresować ludzi. Jakie jest właśnie twoje podejście do nowoczesnych technologii, do internetu, do tego, że małą kamerką można praktycznie wszędzie zrobić wszystko? I jak ty się odnajdujesz w tym świecie, tak powiem, multimedia? Multimedia Polska, tak? No, kiedy zacząłem robić filmy, to zacząłem je robić od dupy strony. Czyli zanim powstał film, powstała witryna o filmie. Witryna w sieci, żeby każdy, kto chciałby wiedzieć, no ale jak to film i w ogóle,
Wchodzi w internet, czyta, widzi, aha, o tym będzie, ten będzie grał, ten będzie robił zdjęcia, dobra, no to wygląda jakoś tak poważnie, tak? To był jakby taki pierwszy etap, żeby uwiarygodnić, że to w ogóle ma być film, no bo gdzie tutaj jakiś taki chłopak robi film, nie wiadomo, bez doświadczenia i tak dalej. To był taki pierwszy etap. Potem pojawiły się jakieś tam fotki, jakieś były próby z aktorami, no i na bazie tego zacząłem prowadzić takiego jakby mikrobloga na tej witrynie, jak tam przygotowanie do filmu. Potem pojawił się pierwszy projekt plakatu, potem kolejny. Potem jak już było po zdjęciach, przygotowałem trailer do filmu. Jakieś tam zaczęły potem się dziać akcje typu jakieś wywiady w mediach, tego typu rzeczy. I powoli jakoś tak mnie to ujęło, że chyba w ten sposób powinniśmy robić nasze filmy. Żeby one nie były tak oderwane od świata, od otoczenia. Żeby nie był tylko film, jako taka treść, forma zamknięta, tylko żeby on był połączony z tym, co się dzieje dookoła. Żeby był plakat, żeby był zwiastun, żeby jakieś było wydarzenie. Tak jak tutaj mamy festiwal, mamy Czaka, który się pojawił, chodził po mieście, jakieś tam były też inne eventy przy innych filmach. I wydaje mi się, że film to nie jest tylko ta puszka z filmem, tylko to jest coś więcej. To dookoła niego. Dobra, masz na swoim koncie filmy dokumentalne i filmy popularne. Co Cię bardziej kręci? Dokument czy kreacja i fabuła? Proszę słuchać ciszę, dziękujemy. Co bardziej wolisz realizować? Filmy dokumentalne czy fabularne? Wiesz, kręcą mnie filmy. Generalnie filmy. Formy filmowe. Robiliśmy niedawno wideoklipy. Jakąś robiłem reklamę, filmy dokumentalne, filmy fabularne. Lubię montować, lubię kręcić. Gorzej mi wychodzi pisanie tego, bo wiem, o czym bym chciał, to jednak nie jest tak łatwo napisać i potem to przełożyć. Film jako taka właśnie całość, ogół na różnych etapach, różne gatunki, różne formy. Być może to jakaś taka jest wada, że nie ma takiego, wiesz, wyraźnego kierunku w tym, ale lubię taką różnorodność. To daje taki odpoczynek. Tu mamy Ślepy traf, taka historia lekka, optymistyczna, trochę tam się gonią, strzelają i tak dalej, jak w Zabójczym nagraniu. Mamy takie filmy w dorobku poważniejsze jak Antek albo Ścierwociad. No i w planach mamy różne jeszcze inne historie, także nie ma jakichś ograniczeń. Czy Ty żyjesz z filmu, z telewizji, czy utrzymujesz się z czegoś innego? Jak to jest w Twoim przypadku? Tak, ja żyję z filmu i telewizji. To jest to, co nakręca moje życie, moje ja, mnie. Jakoś nie ma niczego chyba innego, co by mnie jakoś tak bardziej kręciło. Myślę o tym, nie wiem, czytam, kombinuję, jakby tutaj zrobić, żeby znowu zrobić. No. Filmy. I ostatnie pytanie, jak Ci podoba pomysł Festiwalu Filmów Optymistycznych? I to, że Wasz film jest tutaj w konkursie. Festiwal Happy End i film Ślepy traf wydają mi się takim dobrym połączeniem idei filmu, niekoniecznie komediowego, powiedziałbym bardziej groteskowego, ale filmu, który ma taki dobre zakończenie, dobry happy end. Jest to film, który jest lekki, przyjemny i myślę, że takich filmów nam brakuje w naszym biednym, tragicznym kraju, gdzie kręcimy filmy, które dołują, wywołują deprechę. A taki festiwal jak Happy End, myślę, mógłby taki fajny trend zapoczątkować, żeby te filmy jednak bardziej nas pokrzepiały i dodawały otuchy.